Już za momencik, już za chwileczkę święto 11 listopada, czyli dzień, w którym spora część społeczeństwa zaczyna szaleć na punkcie rogali świętomarcińskich. Oczywiście nie pokażemy Wam wegańskich i bezglutenowych rogali świętomarcińskich, ponieważ specyfika ciasta do tradycyjnych rogali jest wyjątkowa, ale mamy za to tak wersję zwane półfrancuskie, listkowane. prostszą, równie smaczną, mniej tradycyjną. Taką do wykonania w domu. Zapraszamy na przepis na rogale z białym makiem, wegańskie i bezglutenowe. My po prostu nie lubimy się przemęczać. Ja staram się wszystkie przepisy robić tak, żeby każdy był w stanie je ogarnąć i wykonać sam. Mamy tutaj mąkę ziemniaczaną, ryżową, z ciecierzycy i kukurydzianą. W związku z tym nasze ciasto nie będzie ciastem półfrancuskim, ale kruchym. Potrzebujemy siemienia lnianego, ono nam zlepi ciasto, zastąpi jajko i gluten. Ciasto musi być słodkie, dajemy cukier. Brązowy cukier trzcinowy, taki, który sami zmieliliśmy na puder. Ciasto musi się troszkę podnieść. W rogalach świętomarcińskich zawsze dodaje się drożdży, a nie sody, a w kruchym zazwyczaj jest soda. Ale damy radę, zrobimy, wypróbowałam. Ciasto się udaje, więc dajemy drożdże. Jest to pierwszy składnik, który zgadza się z oryginałem. I mamy tutaj jeszcze szczyptę soli. To jest drugi składnik, który zgadza się z oryginałem. Mieszamy i już dalej lecimy po bandzie, wegańskiej i bezglutenowej. Postarajmy się, żeby nie było żadnych suchych grudek. Mąka ziemniaczana i mąka z ciecierzycy lubią się właśnie w takie grudki zbijać. I do tych suchych składników wlewamy teraz olej, żeby natłuścić mąkę. Tak jak się to robi na ciasto kruche i na kruszonkę. Mąka, jak widzicie, już jest bardzo dobrze wytłuszczona. Nie ma ani jednego ziarenka suchego. Czas dodać ciastu odrobinę wilgoci. Robimy to za pomocą mleczka kokosowego. W ten sposób mąka zacznie się kleić i stworzymy ciasto. Oczywiście samo mleczko nie wystarczy, trzeba dodać wodę. Ciasto jest w tej chwili nieprawdopodobnie rzadkie, ale ono takie nie pozostanie, ponieważ siemię lniane i mąka ciecierzycowa za chwileczkę pochłoną wilgoć i ustabilizują ciasto. Odstawiamy je na około pół godziny. I w tym momencie możemy zająć się makiem, który został zalany wrzącą wodą i trzeba go jeszcze troszkę podgotować, aby był miękki. Inna szkoła mówi o tym, że można mak zalać na całą noc i nie trzeba go gotować. Wodę po moczeniu maku odlewamy, zalewamy świeżą i gotujemy. Jeśli macie ochotę na inne nasze wegańskie i bezglutenowe wypieki na słodko, zapraszamy Was do przejrzenia zakładki, która znajduje się tutaj nad Joli głową. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go oczywiście polubić, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, i nacisnąć dzwoneczek, który znajduje się mniej więcej tutaj, i wtedy dostaniecie mailem powiadomienie o tym, że pojawił się nowy odcinek naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, która jest również tłumaczona na język angielski. I pamiętajcie, że możecie nasze odcinki komentować zarówno na YouTube, jak i na blogu kulinarnym. I tyle. Możemy już mak odcedzić i nie pozostaje nam nic innego, jak go zmiksować albo przepuścić trzykrotnie przez maszynkę, ale to jest wersja dużo bardziej pracochłonna, więc my wybieramy taką. Mak, jak widzicie, już jest bardzo ładnie rozdrobniony. Pora najwyższa, żeby dodać następne składniki. A jest to cukier brązowy, Zmielony na puder, ponieważ mak musi być słodki. kandyzowana przez nas skórka pomarańczowa z brązowym cukrem oczywiście, olejek migdałowy, którego dodajemy kilka kropel, I przygotowana w poprzednim odcinku masa marcepanowa. na którą przepis oczywiście znajdziecie nad Joli głową. Dorzucamy ją do maku. I wszystko ponownie miksujemy. Pod sam koniec dodajemy rodzynki i też trochę miksujemy. Oczywiście na wolnych obrotach, żeby nie zmiksować ich do końca i żeby były wyczuwalne. Bierzemy ciasto, rozwałkowujemy na prostokąt, o ile z tego ciasta się da zrobić prostokąt. Bo prawda jest taka, że bezglutenowe ciasto jest specyficzne, zachowuje się zupełnie inaczej niż pszenne, które jest pełne elastycznego glutenu. Wycinamy z ciasta trójkąty i na każdy taki trójkąt kładziemy nadzienie, pamiętając, żeby nie dochodziło do samego brzegu. Następnie delikatnie zawijamy od szerszego brzegu do węższego, W pewnym momencie, nacinając środek ciasta, żeby weszło w to miejsce nadzienie i zwijające się dalej ciasto. Jest mnóstwo różnych szkół. Jedne mówią, żeby dać więcej ciasta, a mniej nadzienia, inne odwrotnie. Więc każdy z Was będzie musiał sam sobie wymyślić, w jaki sposób odniesie się do tradycji.
Nastawiamy połowę naszego piekarnika na 40 stopni i wstawiamy rogale, aby trochę podrosły. Rogale trochę podrosły, więc nastawiamy piekarnik na 180 stopni na 20 minut. Czekając aż rogale się upieką, możemy trochę posprzątać, albo najpierw lukier? przygotować lukier i posiekać migdały, które znajdą się na wierzchu rogali. Do naszego brązowego cukru pudru dodajemy odrobinę wody i mieszamy. Pamiętając o tym, żeby nie dać od razu dużo wody, ponieważ lukier wymaga precyzji i dodawania tej wody po odrobince. Bardzo łatwo jest dodać tej wody za dużo. Nasz lukier zrobił się taki lekko beżowy, a to dlatego, gdyż z brązowego cukru nigdy nie zrobimy białego lukru. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Rogaliki już przestygły, pora najwyższa posmarować je lukrem. Bo rogaliki bez lukru niestety nie są smaczne i nie wyglądają pięknie. A rogaliki z białym makiem, nieposypane migdałami, nie wyglądają i nie smakują tradycyjnie. I tak to właśnie wyglądają nasze nieświętomarcińskie, ale bezglutenowe i wegańskie rogaliki z białym makiem. Tradycyjne potrawy, szczególnie te, które znajdowały się na świątecznych stołach, w nas zawsze wzbudzały kreatywność. Chyba to z tego powodu, że nie możemy wielu pokarmów jeść. Albo nie chcemy, dlatego wymyślamy rzeczy, które każdy może zjeść, niezależnie od tego, jaką dietę ma. A wszystko po to, żeby sprawić sobie i innym odrobinę radości. Smacznego, I na zdrowie. i miłego świętowania.